Bardzo lubię, gdy moje ozdoby pełnią jakąś funkcję. Łapacze kurzu zazwyczaj są piękne, ale bezużyteczne, jedynie cieszą nasze oko. Więc dzisiaj zimowe domki, które są herbaciarkami. Z premedytacją wybrałam dwa różne domki, bo wiecie, u mnie komplet musi do siebie pasować, ale nie może być identyczny, bo dwie identyczne rzeczy to po prostu nuda. Do środka włożyłam już torebki z herbatą, postawiłam na oknie w kuchni, no i zabieram się do składania tego filmu. Dwa domki, może teraz lepiej widać, że są podobne, ale nie takie same. Maluję na biało, w pierwszym domku tylko przód, ponieważ wszystko inne zamaluję lazurem, oczywiście w moim ulubionym orzechowym kolorze. Ta wersja domku jest dużo szybsza i dużo prostsza, ponieważ lazur kładzie się zawsze bez problemu. On nie robi smug, właściwie wystarczy tylko jedna warstwa. Domek maluję także od środka, żeby to wszystko ładnie wyglądało nawet po otwarciu. Na drugim domku zaplanowałam zadrapania, więc całość z zewnątrz maluję na biało, a w środku potem przemaluję farbą akrylową na brąz. Pasujących serwetek z ptaszkami mamy w naszym sklepie Inspirello naprawdę dużo. Ciężko się zdecydować. Naprawdę długo wybierałam. Na podium zostały te dwie serwetki i jeszcze miałam problem, która tutaj lepiej będzie pasować. Myślę, że obie, ale zdecydowałam się akurat na tą. Serwetkę możecie po prostu dociąć do powierzchni, ale ja jak zwykle używam pędzelka z wodą. Obrysowuję wodą w miejscach, gdzie chcę ją rozerwać, no a potem to już serwetka się sama rozłazi. Uzupełniam wzór następnym kawałkiem, żeby miał kontynuację i przyklejam, jak zwykle klejem do deku. Kontynuacja, czyli uzupełnienie brakującej części wzoru od góry albo od dołu, nie musi być idealna, przecież za chwilę i tak to pochlapię, dodam jeszcze śniegu, może jakieś odbicia zrobię z szablonu, no i tak nie będzie tego widać. Co prawda staram się, żeby to od razu ładnie wyglądało, ale zwróćcie potem uwagę, to staranie było zupełnie niepotrzebne. W każdym bądź razie serwetkę naklejam, suszę, a potem jeden raz lakieruję lakierem akrylowym matowym. Wersja pomalowana brązowym lazurem idzie do poczekalni, a ja zabieram się za drugi domek. Będę robiła zadrapania i do zadrapań najlepsza jest świeczka, którą robię zadrapania na brzegach oraz efekt vintage. Zwykłą świeczką pokrywam tylko brzegi, bo na całej powierzchni się nie sprawdza, daje brzydką grubość, a czasami pod wpływem ciepła, pod farbą potrafi się rozpuścić. Natomiast Vintage Effect na całą powierzchnię jest genialny. To niezwykle wydajny preparat, zobaczcie jaki jest rzadziutki. Jeżeli chcę mocne zadrapania, pokrywam powierzchnię dwukrotnie, czyli pokrywam raz, suszę i pokrywam drugi raz. A teraz tą powierzchnię pomaluję farbą. No i mogłam po prostu pomalować brązem, ale to jest poniżej mojej godności. Oczywiście musiałam coś namieszać. Dodałam trochę białego, trochę szarego. No cóż, takie mieszanie farb mnie uszczęśliwia, a ja na sobie nie oszczędzam. Biała farba akrylowa plus pędzelek szczecinowy, ponieważ chcę troszkę postarzyć tą powierzchnię, delikatnie ją rozbielić. To mazanie białą farbą ma mi dać efekt delikatnego oszronienia powierzchni. Sami ocencie, czy było warto i czy to tak wygląda. Papier ścierny, najlepiej troszkę grubszy, czyli na przykład 180 i robię zadrapania. Każdy skrobie ile lubi, a jak widzicie ja lubię bardzo. I kolejny ząg w tym filmie. Najpierw nie potrafiłam wybrać, która serwetka jest najładniejsza, a teraz mam problem z szablonem, ponieważ wydaje mi się, że one wszystkie pasują. A i tak pokazuję Wam te szablony już po pierwszej selekcji. Wstyd powiedzieć, chyba pół godziny przymierzałam się do tego, który szablon wybrać. Padło na zawijaski oraz te piękne śnieżynki. Szablon jak zwykle najpierw popsikałam klejem tymczasowym i dlatego on się tak pięknie klei, oczywiście nie tylko do palca, także do powierzchni, którą ozdabiam. Jeżeli lubicie pracę z szablonami, to klej tymczasowy jest absolutnym must have. Jest niezwykle wydajny, ponieważ klejem nie psikam szablonu przed każdym użyciem. Psikam raz, a potem go używam
i myję pod wodą, ale tylko myję farbę albo pastę. Klej tymczasowy jest bardzo trudno zmyć. Ale po co? Używam szablon, zmywam tylko farbę albo pastę, a klej zostawiam. I potem ten szablon świetnie mi się klei przy następnym użyciu. Po prostu ekonomiczny cud. Jak widzieliście, jako pasty używałam primera, no i jeszcze go troszkę posypywałam brokatem, żeby się wszystko pięknie, świątecznie świeciło. Delikatnie podcieniowałam brzegi i pomyślałam, że jeszcze szablonik tu i tam odbiję, bo to będzie bardzo fajnie się komponowało, gdy odbitki będą z przodu i z boku. Śnieżynki są świetne i zawsze pasują do zimowych prac, ale te zawiasy naprawdę petarda. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają na tej zimowej pracy. Ale mimo wszystko dodam jeszcze troszkę śnieżnych akcentów w wersji 3D. To jest pasta śniegowa w aplikatorze. Wiem, często się zatyka i tego nie lubimy, ale nie szkodzi, bo jest precyzyjna, daje ładny efekt i ja to zatykanie dzióbka jej po prostu wybaczam. Zresztą i tak nie mamy alternatywy na rynku. A zimowe sople, których jest mnóstwo na moich domkach, robię właśnie tak. Robię je po prostu z kleju na gorąco. Potrzebna jest jakaś nieprzybierająca podkładka. I w moim wypadku są to zawsze foremki silikonowe, a jak widzieliście, dokładnie ich lewa strona. Jeżeli macie jakiś wybór w klejach na gorąco, to wybierzcie te sztyfty, które są w mleczno-białym kolorze. Ponieważ występują w kilku odcieniach i te żółte po wyschnięciu po prostu są bardziej żółte. I najlepiej taką żółtą wersję bardzo mocno opruszyć brokatem, żeby wiecie, tego żółtego koloru po prostu nie było widać. Gdy sopelki są już suche, zaczynam je docinać i doklejać. I tutaj obowiązuje jedna zasada, prawo grawitacji, czyli sople zawsze zwisają idealnie z góry w dół. Uwielbiam preparaty zimowe i mam ich sporo. Oprócz śniegu oczywiście mam lód krystaliczny i śnieg krystaliczny. To się zawsze bardzo przydaje w zimowych pracach. Troszkę nimi pokombinowałam przy zawijaskach, ale nie pokazuję, jak to robiłam, bo pozostawiam Wam już własne pole do popisu. Ale to, co widać na pierwszy rzut oka podczas oglądania mojej pracy, to jest po prostu pasta śniegowa i ją także obficie w różnych miejscach. Bo oglądałam i całość wydawała mi się za bardzo stonowana, więc dodałam jeszcze owoce głogu i teraz moje herbaciarko-tomki prezentują się tak. I co myślicie o takiej zimowej propozycji? Podobają Wam się takie herbaciarki? Niby kurzołap, ale jednak ma sens, więc gdy mąż mnie zapyta, po co to tutaj stoi i się kurzy, to ja zapytam, czy ma ochotę na herbatę i żeby sobie wybrał tą z prawej, czyli owocową, czy z lewej, klasyczną. Po prostu dekupażowy szachmat. No dobra, koniec filmu, koniec nawijania Wam makaronu na uszy. Jak zwykle listę wszystkich artykułów, których używałam w filmie, znajdziecie pod tym wideo. A chętnych zapraszam na naszą grupę na Facebooku Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.